Jeszcze się powstrzymuję przed komentarzem, bo na razie działamy. A jak działam na full, to zazwyczaj już nie myślę nad tym, co mam mówić, więc po prostu proszę obserwować bacznie. No to co, wyciągaj, pomału, to? Górą może. No, masz, tak? No. Na pomysł teledysku wpadłem, wydaje mi się, jeszcze podczas realizowania singla u Mariusza Bezika w studio. Stwierdziłem, że powinniśmy Ewę umiejscowić w przestrzeni na pozór baśniowej, wspaniałej, pełnej zieleni, z motylami, z miłymi rzeczami, które wokół Ewę będą otaczać, ale będzie to kraina tylko na pozór szczęśliwa, że cała ta baśń, to miejsce okaże się taką klatką, z której nie można uciec, i aby przedostać się do faktycznie wspaniałego świata, do rzeczywistości, do miejsca, w którym Ewa faktycznie chce być, czyli świata, w którym realizuje się wokalnie, gdzie śpiewa, co daje jej radość, trzeba pokonać pewne zagadki, rozwiązać je, tak jak to odbywa się w normalnym życiu. Aby do czegoś dojść, trzeba przejść przez różne przeszkody, rozwiązać różne problemy. Taka analogia do życia. Ja bym to jeszcze przesunął w tą stronę, bo jak ta półka będzie tutaj, nie wiem skąd, gdzie będzie kamera, w którym miejscu będzie kamera. No, kamera gra na różne strony, bo gra tutaj stąd, tu będzie stół, tu się zaczyna scena początkowa. Tak. Następnie ona przechodzi tam i przy półce tutaj robi sobie różne rzeczy. No nie? Potem obracamy to na drugą stronę, żeby było fajnie pod kamerę. Rozwiązuje zagadki tutaj. Przechodzi tu. W zasadzie tu to małe pomieszczenie by zagrało, tylko no nie wiem, to już operator musiał powiedzieć, kurde, czy to da radę, ale... Bo wiesz, no nawet mamy zielony materiał. No to zielony materiał na takera zrobić sobie, wiesz, jutro czy już nawet na planie, to nie jest problem. No tak. Zaciągnąć i dół będzie cały wysłonięty. Zielony. To nie przeszkadza. O. Dobra. To wchodzi tak. Tak, i przykryje nam ten. Przykryje nam... No bo tu ona będzie musiała rozwiązywać kolejną zagadkę. I tu wchodzi ta rura jeszcze, nie? Niestety escape room, którym byłem zainteresowany, który pasował mi stylem, nie chciał podjąć się współpracy. W zasadzie z wiadomych względów. No, rozwiązalibyśmy wszystkie zagadki na wizji i nie byłoby sensu mieć już tego pokoju, także poniekąd było to dla mnie zrozumiałe. Stwierdziłem, że zbudujemy własny escape room. Przedstawiłem pomysł mojemu wspólnikowi Michałowi i zgodnie stwierdziliśmy, że powinniśmy to zrobić. Realizowaliśmy różne teledyski, więc dlaczego by nie zbudować własnego escape roomu z własnymi zagadkami? Było to poniekąd bardzo ciekawe wyzwanie, ponieważ zrealizowaliśmy dosyć sporo teledysków przez 20 lat, a ostatnie 4 lata tak naprawdę nie realizowaliśmy już żadnego teledysku. Zrobiliśmy to całkowicie hobbystycznie, z pasji, więc nie mieliśmy żadnych ograniczeń. Chcieliśmy to po prostu zrobić najlepiej jak potrafimy i mam nadzieję, że wyszło to dobrze. No przemontowujemy jednak kamerę. Początkowo mieliśmy nagrywać na kamerze FX3, ale stwierdziliśmy, że specjalnie dla naszej klientki zrobimy to jeszcze na najlepszej kamerze, czyli klasa wyżej, będzie to kamera Sony FX6. Ma minimalnie lepszy obrazek, tak, jest na grubo. To już jest kamera naprawdę filmowa. Ta jest nazwana kamerą filmową, ma funkcje filmowe, ale to zaraz zobaczycie zresztą, jak rozłożę.
Są szkła z tego samego producenta co kamery. Są to szkła z serii G Master. Są to najdroższe szkła, jakie są do tych kamer od tego producenta. Te szkła przede wszystkim słyną z tego, że mają niesamowity autofokus, czyli odciążają mnie z tak naprawdę części pracy, którą powinien robić inny człowiek na planie, w sensie ostrzyciel. Jest taka specjalna fucha na planie, czyli człowiek, który ostrzy tylko ten obrazek, czyli przekręca po prostu tym pierścieniem gdzieś zdalnie najczęściej. I ten obiektyw robi to za mnie, więc można powiedzieć, że to jest człowiek na planie, który wykonuje za mnie część roboty albo za kogoś innego. Ekipa, która realizowała ten teledysk, była złożona z osób, z którymi już wcześniej współpracowałem. Big Bang Studio praktycznie przez 20 lat realizowaliśmy wspólnie projekty. Asia, która jest stylistką i make-upistką głównie, no, spisała się tak samo fantastycznie. Miałem wizję na strój Ewy, właśnie w taką kratę, w której wystąpiła. Asia ją znalazła i no, pięknie to gra, wydaje mi się, z drugim planem, z tymi kolorami i z całą scenografią. Obecnie robimy właśnie teraz taki dzienny look. Oczywiście i tak z naciskiem tutaj dosyć mocnego podkreślenia oka. Na co dzień i tak byśmy się tak z pewnością nie malowały, żeby byłoby zbyt intensywnie. Natomiast pod lampy, pod kamerę, pod tutaj scenografię, gdzie jak dojdzie oświetlenie, to ten make-up troszkę się nam rozjaśni. Będzie taki efekt naturalny, a będą ładnie podkreślone rysy twarzy. Z Kubą, który jest operatorem, w zasadzie widzieliśmy się pierwszy raz na planie, to była nasza pierwsza współpraca. Robi bardzo ładne zdjęcia, ma takie wyczucie artystyczne, fajnie operuje światłem, podoba mi się jego kreatywność na planie i ta współpraca między nami w zasadzie była taka, jakbyśmy znali się od lat, także świetna współpraca. Jeszcze Sławek i Marcin, którzy tworzyli making of i pomagali na planie. Z Marcinem w zasadzie i ze Sławkiem współpracowałem już wiele razy, także stąd ich wybrałem i wydaje mi się, że zrobili też ekstra robotę, bo nie liczy się tylko efekt samego teledysku, ale cała ta otoczka wokół, która została pokazana, wydaje mi się bardzo fajnie. Nie wiem, czy będzie lepsze, Kuba, czy Ewa podnosi to i próbuje otworzyć i się nie otwiera, czy po prostu próbuje tak i się nie da. Tak, to jest druga opcja. Chciałem zrobić coś niestandardowego. Mam nadzieję, że to się udało. Jestem człowiekiem, który mocno wierzy w to, że ciężka praca, czyli takie rozwiązywanie zagadek w normalnym życiu pozwala osiągnąć jakiś sukces, a utwór opowiada o tym, że każdy swoje szanse ma, więc Ewa, znajdując się w miejscu, w którym teoretycznie jest fajnie, tak jak czasami jesteśmy w życiu, okazuje się, że jednak wcale tak fantastycznie nie jest i musimy coś zmienić, rozwiązując różne problemy, różne zagadki, radząc sobie z nimi na przeróżny sposób. Tak i tutaj Ewa po prostu musiała dać radę. Mam nadzieję, że widz, który będzie to oglądał, odbierze to właśnie w taki sposób, jaki zostało to wymyślone i przedstawione. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na drugim dniu zdjęciowym do naszego wspaniałego teledysku. Jak widać, dzisiaj inna kamera. Plan jest taki, żeby jak najmniej pokazać tutaj wszystkiego, co jest niepotrzebne w kadrze, niepotrzebnych kolorów. Mamy tu jakąś matę. Będziemy się starać ogrywać praktycznie same okna dzisiaj. Będzie to wyzwanie. Będzie to wyzwanie. I chodźcie za mną, pokażę Wam jeden tutaj myk. Michał, dzisiaj naszym gaferem jest Michał, rozstawi zaraz bardzo mocne światła za oknem. Zadymimy to pomieszczenie i chcemy stworzyć taki efekt trochę jak, no nie chcę mówić, że jak w kościele, ale chcemy, żeby były takie smugi światła. To wygląda bardzo filmowo. Nasza dzisiejsza tancerka będzie tańczyła na czymś takim. Ja się na tym nie odważę powiesić. Będzie sobie na tym tańczyć
Ja będę stał tutaj z kamerą, w tle będzie piękny szpros światła wpadający przez okno, tworzący nam efekt takiego, nie wiem, kalifornijskiego słońca. I ona będzie tańczyć i miejmy nadzieję, że to będzie wyglądać tak dobrze, jak rysuje się to w mojej głowie, a zazwyczaj się to udaje. Mocno wierzę w to, że nie warto się poddawać, bo zawsze jest jakaś szansa. Stąd też do teledysku zaprosiłem Matyldę, która akrobatycznie tańczy na szarfach. Pokazała tak samo proces problemu w życiu normalnym, że można zaczynać od zera swoją przygodę czy ze sportem, czy z czymkolwiek innym, ale trzeba też wiele wysiłku włożyć w pracę po to, aby następnie osiągnąć sukces. Sukcesu nigdy nie osiąga się prostą drogą, jasną i oczywistą. Sukces to dosyć ciężka droga, wiele wyborów, wiele wyrzeczeń, wiele pracy, płaczu i niepowodzeń. Stąd w Matyldzie podczas trwania teledysku również jest załamanie i ta taka niemożność, która czasami pojawia się u nas, ale trzeba wstać po to, aby walczyć dalej i osiągnąć ten wymarzony sukces. No, jestem Matylda i trenuję akrobatykę powietrzną. Już od 10 lat jestem w tym sporcie i na początku się zajmowałam akrobatyką, a teraz trenuję akrobatykę powietrzną. Odnoszę w tym sporcie duże sukcesy, jeżdżę na zawody i występuję. Występowałam już w teatrach i na zawodach zajmuję pierwsze miejsca. Na ostatnich ogólnopolskich zajęłam pierwsze miejsce. Bardzo lubię to, co robię. To pójdziemy sobie z tym LEDem po prostu tam w kierunku tych drzwi i nagramy, jak ona wchodzi do sali po prostu przez drzwi. No i tyle. Mówię, piękna dziewczyna, więc dużo pracy nie było. Wszystko samo się obroniło. No, dobra. Fajna rzecz generalnie. Na koniec dnia, żeby operatora kamery nie bolały plecy, umocujemy sobie taką linkę. Odbezpieczamy sobie kamerę. Pyk. Pyk. I proszę Państwa, lata. Lata po prostu. W całym tym teledysku chciałem zwrócić uwagę tak naprawdę na jedno, że będę się powtarzać, ale warto wierzyć w swoje szanse, które sami kreujemy tak naprawdę i to od nas wszystko zależy, czy pójdziemy dalej do przodu, czy będziemy stać w miejscu. Tego w zasadzie chciałbym życzyć każdemu, kto to ogląda, kto słucha utworu Ewy, bo wydaje mi się, że Mariusz napisał dobry tekst, zrealizował dobrą muzykę, Ewa fajnie zaśpiewała, bardzo ładnie i to wszystko ma jakiś taki całokształt, z którego jestem zadowolony i korzystajmy po prostu z możliwości, które albo przynosi nam los, albo sami wykreujemy. Przed chwilą robiłam figurę, którą już mam bardzo dobrze opanowaną i zaczynałam tak naprawdę od tego i się uczyłam na początku na takim poziomie figur. Teraz udawałam, że mi ona nie wychodzi, umiem ją bardzo dobrze zrobić. Upozorowałam teraz wypadek, ale zrobiłam to w bezpieczny sposób i z materacem. Udawałam też, że mi zaplątanie ręki nie wychodzi, a też również umiem zrobić to bardzo dobrze i przy większości elementów używam takiego zaplątania. Teraz jestem gotowa już do następnych ujęć. Będę robiła
trudniejsze elementy, te, które robię na co dzień, na treningach swoich. I będę robiła to, co kocham po prostu i pokażę, jak ja się w tym czuję i pokażę swoje umiejętności wszystkie. To, czego się nauczyłam przez te 6 lat trenowania akrobatyki powietrznej. Sam wiesz, jakie szanse masz, sam wiesz, o co grasz. Wszyscy wątpią, psują plan, żyjąc w bańce ponad stan. Ogarniasz każdy ruch, ktoś mówi bywaj zdrów, a ty powoli wspinasz się, realizując to, co chcesz. Każdy swoje szanse ma, kiedy widzisz jakiś cel. O, nie zauważyłem was. Cześć, słuchajcie, pokażę wam, jak zrobić ujęcie zwycięzcy. Słuchajcie, mamy tutaj zwyciężczynię, mamy tutaj kamerę, mamy tu światło, ale jak z tego zrobić ujęcie za 1 000 000 złotych? Kochani, nic bardziej prostego. Po prostu potrzebujemy 2 mocnych lamp na oknach. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Jak dajecie lampy za okno i chcecie, żeby one wyglądały filmowo, nie zapomnijcie o dymie. Dym sprawia, że światło rozpływa nam się i widzimy po prostu, którędy leci. Bez dymu tego nie zrobimy. To jest krok pierwszy. Krok drugi. Jak świecimy pod okno, w sensie jak świecimy w jakieś jasne przestrzenie, musimy zrobić tak, żeby buzia nie była ciemna. Żeby było widać po prostu piękną buzię. I właśnie do tego służy taki piękny softbox z lampą. My tutaj mamy LEDa. Ile on ma? 600 watów? Niezła bestia! A teraz, kochani, zapraszam cię tutaj. Stań sobie w tym przepięknym miejscu. Oj tak. Kadrujemy. Chodzi o symetrię, czyli musimy zrobić, żeby troszeczkę tutaj dojść tu bliżej, tak. Minimalnie w tą stronę. Widzicie, o co chodzi? Ustawiam panią jeszcze troszeczkę w prawo. Muszę stać idealnie naprzeciwko okiem. Troszeczkę do mnie. Troszeczkę wyżej puchar. Minimalnie puchar w lewo. Troszeczkę puchar do góry. Wspaniale. Close-upik na samą twarz, na emocje, detale. Tak. Spójrz znowu na puchar. Nagrywam na bardzo otwartej przysłonie, więc ostrzenie tego jest niezłym wyzwaniem. Dziś zakończyliśmy drugi dzień zdjęciowy. Chciałem powiedzieć, że chyba wszystko się udało, wyszło bardzo fajnie. Z dzisiejszych zdjęć jestem zadowolony, z poprzednich zdjęć też jestem zadowolony. Uzyskaliśmy całkiem fajny efekt. Mam nadzieję, że te dzisiejsze zdjęcia tutaj z hali Magnifiki wyjdą dosyć kontrastowo do ujęć, które zrobiliśmy ostatnio z Ewą w studio. Tam jest dużo takiego zielonego i czerwonego koloru, nawet jest ognisty kolor na zwrotkach i refrenach, a tutaj mamy taką czystość, taką biel. Mam nadzieję, że ten dysonans kolorowy zrobi nam fajną robotę. No i mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie swoją szansę w życiu i się zainspiruje tym, że warto ćwiczyć aż do upadłego.